Przepraszam za pośpiech, musimy nie spóźnić się na obiad, jest problem. Ale zacznijmy tą część. To jest ostatnia część pierwszej księgi, Czerwonej Księgi. I ostatnim raz mówiliśmy o śmierci bohatera Siegfrieda. I oczywiście, że nadchodzący był ujawniony jako Bóg całości, obejmując dzień i noc, świat i ciemność. To, co Jung nazwał później jaźnią, duże J. Jednak droga do jaźni nie jest aż tak prosta, bo kiedy bohater ego, który dalej nie może nam pomóc, jest usunięty, to co pozostaje? Mieliśmy autorytet, za którym szliśmy, kierunek wyznaczony, kościół, guru, zewnętrzny autorytet, a teraz go nie ma. A więc jest w nas próżnia. I to jest ciekawe miejsce dla nas psychologicznie, ale także niebezpieczne. Z jednej strony jest możliwość tworzenia nowej całości, ale to nie będzie szybki proces. I z drugiej strony w nas nosimy siły sprzeczne, które walczą ze sobą. Jest wojna domowa w nas. Tak jak gdybyśmy usunęli dyktatora. Pamiętajcie, co stało się w Iraku, kiedy usunęli Saddama Husseina i od razu zaczęła się wojna domowa. A więc my mamy taką samą sytuację, kiedy jeśli usuniemy naszego bohatera, że jest niebezpieczeństwo, że będzie ta wojna domowa. No i krótko po tym doświadczeniu Jung miał bardzo głęboką wizję, którą wam przeczytam, strona 185. W nocy, której rozmyślałem o istocie Boga, uświadomiłem sobie pewien obraz. Leżałem w głębokiej ciemności, przede mną stał starzec. Wyglądał jak jeden ze starych proroków. U jego stóp spoczywał czarny wąż. Znowu tego węża. Nie możemy się wydostać. Zawsze on jest. W pewnej odległości ujrzałem dom spierający się na kolumnach. Z jego drzwi wyszła piękna dziewczyna. Szła niepewnie i ujrzałem, że jest niewidoma. Starzec skinął ku mnie i oto zmierzam do domu u stóp wysokiej skalnej ściany. Za mną wije się wąż. We wnętrzu domu panuje ciemność. Jesteśmy w wysokiej sali o błyszczących ścianach. W tle znajduje się kamień o jasnowidnistej barwie. Kiedy spoglądam w jego odbiciu, pojawia mi się obraz Ewy, drzewa i węża. Potem widzę Odyseusza i jego towarzyszy na rozległym morzu. Nagle po prawej stronie otwierają się drzwi prowadzące do ogrodu, pełnego jasnych oblasków słońca. Wychodzimy i starzec odzywa się do mnie. Czy wiesz, gdzie jesteś? Ja jestem tu obcy, wszystko wydaje mi się cudowne, wszystko budzi lęk, jakiś sen. Kim ty jesteś? Jam jest Eliasz. To jest moja córka Salome. Córka Heroda, niewiasta, żąda krwi? No, dlaczego tak sądzisz? Widzisz, że jest niewidoma, jest moją córką, córką proroka. A jakiś cud was połączył. Żaden cud, tak to było od początku. Moja mądrość i moja córka są jednym. W osłupieniu nie mogłem tego pojąć. Pomyśl o tym, Eliasz mówi. Jest jej ślepota i moje widzenie uczyniły nas towarzyszami od wieczności. Ja, wzbudź moje zdumienie, jestem chyba w świecie podziemnym. A Salome mówi, czy mnie kochasz? Ja. Jakże mogę cię kochać?
Co każe ci zadać takie pytanie? Widzisz tylko jedno, widzę tylko jedno, jesteś Salome, tygrysem, krew świętego klei się do twych rąk. Jakże miałbym cię pokochać? Jeszcze mnie pokochasz. Ja ciebie kochać? Kto daje ci prawo do takiej myśli? Kocham cię. Odstęp ode mnie, budzisz we mnie wstręt, bestio. Wiecie, kto jest Salome? To jest ta, córka Heroda, która żądała na talerzu głowy Jana Chrzciciela. Dobrze. Herodiada ją skusiła. Co? Herodiada ją skusiła. No tak, ale wydaje mi się też miała inną rolę. A więc krzywdzisz mnie, Salome mówi, Eliasz jest moim ojcem i zna najgłębsze tajemnice. Ściany jego domu pokrywają szlachetne kamienie. W jego studniach jest uzdrawiająca woda, a jego oczy widzą rzeczy przyszłe. A czegoż byś nie dał za jedno, jedynie wejrzenie w nieskończone rzeczy tego, co nadchodzi? Czyż nie byłoby warte nawet grzechu? Twoja pokusa jest diabelska, tęsknę za górnym światem. Tu jest przerażająco, jakże gęste i ciężkie jest tu powietrze. Eliasz, czego chcesz? Masz wybór. Ale ja nie należę do zmarłych, żyję w świetle dnia. Dlaczego mam męczyć się z Salome? Czy nie dość, że muszę nieść własne życie? Słyszałeś, co powiedziała Salome? Nie mogę wierzyć, że ty, prorok, możesz ujrzeć w niej córkę i towarzyszkę. Czy nie spłodziło jej haniebne nasienie? Czyż nie była próżnią rządu i zbrodniczą rozpustą? No, wszakże kochała pewnego świętego i haniebnie przelała jego drogą krew. Kochała proroka, który głosił światu nowego Boga. Kochała go. Czy to rozumiesz? Gdyż jest moją córką. Sądzisz, że ponieważ jest twoją córką, Janie kochała proroka ojca? Eliasz, obyś po jej miłości ją poznał. Ale jak go kochała? Czy zwierz to miłością? No, byłaby czymś innym? Ogarnia mnie lęk. Któż by nie lękał, gdyby pokochała go Salome? Jesteś tchórzem. Zastanów się, bo ja i moja córka jesteśmy jednym od wieczności. Zadajesz mi okrutną zagadkę. Jak to możliwe, że ta straszna niewiasta i ty, prorok twojego Boga, jesteście jednym? No dlaczego się dziwisz? Widzisz przecież, że jesteśmy razem. No co widzę na własne oczy, właśnie nie pojmuję. Ty, Eliasz, który jest prorokiem ustami Boga, a ona, krwawy potwór. Jesteście przecież symbolami największych przeciwieństw. Jesteśmy rzeczywiści, nie jesteśmy jakimiś symbolami. To jest najważniejsze zdanie. On mówi, jesteście symbolami i ona mówi, i Eliasz mówi, nie, jesteśmy rzeczywiści, nie jesteśmy jakimiś symbolami. No, nie są już symbolami, ale rzeczywiście istnieją. Jesteśmy tutaj w innej przestrzeni. Ten rozdział czyta się trochę inaczej, bo jesteśmy w bardzo głębokiej warstwie nieświadomości tutaj. I Jung zaczyna porozróżnić dwa rzeczy. Archetyp jako symbol i archetyp w rzeczywistości. Że w pewnym sensie archetypy mogą się objawiać w rzeczywistości, nie tylko jako symbole. Mogą się nawet pojawiać w naszym świecie w jakimś ubraniu. I ludzie mogą nawet przyjąć tą formę archetypu w naszym świecie. A więc to jest
możliwe, że archetyp nie jest coś więcej niż symbolem. Ale z kim mamy tutaj do czynienia? No, jest dwóch. I tutaj ja muszę używać taki język. W pewnym sensie Eliasz przedstawia rozum. Rozum najwyższy, tak zwany rozum przedni i ona eros. A więc tutaj mamy rozum i uczucie. I w nas są te dwa bieguny, które musimy uświadomić i ich trzymać. No i musimy trzymać te bieguny w napięciu, bo to jest energia psychiczna. I też nie zapomnieć o tym wężu dziwnym, bo tutaj mamy dwie zasady. Teraz prorok Eliasz jest najwyższy z proroków. Jak wiecie, chyba nie umarł na Rydwanem, poleciał do nieba. I on przedstawia wizję sięgającą do przyszłości. Jezus często był poznany jako Eliasz i ludzie nazywali go nawet. Nawet kiedyś powiedział Jezus, jeśli mówicie o Eliaszu, Eliasz już przyszedł. A więc w pewnym sensie Jezus utożsamiał się z nim. A więc to jest żywy archetyp, można powiedzieć. I przedstawia umysł. I nazywa go Jung w tekście myślenie uprzednie. Uprzednie to jest dziwne słowo, co pochodzi od greckiego pronoia, co widzimy i czytamy często w dziełach gnostycznych. Ale tutaj od razu Jung ostrzega, żebyśmy uważali z jego wizją. I tutaj czytam rubrykę na stronie 189, że ta wizja jest jego osobistą wizją. Nikt inny nie może się niej posługiwać. A więc on przedstawia swoją wizję, ale broń Boże, znajdźcie własną wizję i nie posługujcie się tym. Ja myślę, że też jest warte, żeby pomyśleć, że taki obraz starca, który jest mądrego starca i młodą kobietę, że powtarzają wszędzie w różnych historii i w różnych opowieściach. Był tak zwany Szymon Mag, gnostyk, i miał przy boku Helenę. I w opowieści Parsifala Wagnera był ten mag Klingsor i z boku miał kobietę Kundry. A więc znowu. I nie trzeba zapomnieć o Jezusie i Marii Magdaleny. A więc to często się pojawia taka para, takiego mędrca i z boku właśnie kobieta, przedstawiając jeden logos, czyli rozum, a więc ten umysł, myślenie uprzednie albo umysł uprzedni, pronoia, i ona eros, a więc to, co jest uczuciowe. Dlaczego Salome? No, jak przedtem wspomniałem, to jest jedna rzecz, trzeba widzieć, że rezultat tego, co ona uczyniła, był usunięty stary prorok, Jan Chrzciciel, i aby Jezus mógł przyszedł i wziąć jego miejsca. A więc ona była czynnikiem tego, trochę jak Judasz była uważana jako negatywną postać, i Judasz także, ale oni jednak byli niezbędni do spełnienia misterium Chrystusa.
No i dalej 190 mamy więcej szczegółów, o kim są. I jedną rzecz, co Jung pisze, jest, że rozkosz, czym jest Salome, jest bezkształtne. Kocha formy i je niszczy. Myślący jest jasnowidzem, lecz rozkosz jest ślepa. I tutaj trzeba przypomnieć sobie, że Salome jest niewidoma, a więc ona jest projekcją duszy mężczyzny, tak zwana anima, ale jest nieświadoma anima. Ona porusza się w nieświadomym formie, mówi, że kocha Junga, ale na pewno nie wie dlaczego, nic nie wie. Po prostu to jest ta bezkształtne uczucie, które ona wyraża, która w nieświadomości może zupełnie kogoś kochać. I przeczytam tu teraz strona 190 i 191. Moce mojej głębi to jest określone uprzednio i rozkosz. To określone uprzednio, czyli uprzednio pomyślane, to Prometeusz, który bez określonych myśli, co chaotycznie przywodzi ku formie i określoności, który kopie kanały i rozkoszy przedstawia przedmiot. Myślenie uprzednie jawi się także przed myśleniem, ale rozkosz jest siłą, która sama w sobie bez kształtu i określoności pożąda form i je niszczy. Kocha ona formy, które obejmuje w sobie i niszczy formę, które nie ogarnia. Myślący uprzednio jest jasnowidzem, lecz rozkosz jest ślepa. Nie widzi ona uprzednio, lecz pożąda, czego tknie. Myślenie uprzednie jest samo w sobie pozbawione siły i dlatego nieruchome. Wszak rozkosz jest siłą i dlatego jest ruchoma. Myślenie uprzednie potrzebuje rozkoszy, by się jej ukształtować. Rozkosz potrzebuje myślenia uprzednie, aby uzyskać kształt, którego potrzebuje. Ten sam temat znajdujemy z wielu gnostyckich dzieł, gdzie jest powiedziane, że nasiona Sofii są bezkształtne, nie mają kształt i szukają właśnie męskiego, aby męski ukształcił te nasiona i dał formę tej nasiony. A więc nie wystarczy, żeby były te tylko nasiona, bo nasiona same bezkształtne nic nie dadzą. Nikt nic nie będzie, póki nie będzie coś, co im da kształt. To ten męski element jest potrzebny, żeby dać jej kształt. A więc nie można żyć samym myśleniem, ani samym rozkoszą. Oboje są potrzebne. I wąż to jest bardzo ciekawa postać, bo to wąż przedstawia ziemską istotę człowieka i sprawia, że skłaniamy się do jednego albo do drugiego. Eliasz i Salome chodzą, a wąż za nimi w takie kształty robi. Albo do jednego, albo do drugiego. I on to właśnie łączy je. A więc, ale trzeba uważać z Salome, bo ona żąda głowy proroków i specjalnie jeśli jesteś świętym, to będzie problem. Przechodźmy do następnego rozdziału, to jest rozdział 10, tak zwany pouczenie.
I teraz, to jest ten rozdział, mamy, zaraz tutaj, tak, pouczenie. Aha. No, i tutaj znowu jesteśmy u Eliasza i Salome i dalej trwa dialog. Eliasz i Salome bez słowa wchodzą do wnętrzu domu. Z oporem pożądam za nimi, dręczy mnie poczucie winy. Czy to jest nieczyste sumienie? Chciałbym zawrócić, ale nie potrafię. Stoję przed ogniską grą świecącego kryształu. W jego blasku widzę Matkę Bożą z dzieciątkiem. Przed nimi stoi Piotr w postawie czci, potem Piotr sam z kluczami, papież w troistej koronie, siedzący sztywny, Buda w kręgu ognia, wieloramienna, krwawa bogini. To jest Salome rozpaczona, złamanymi dłoniami, pojmuje, że moja dusza, a oto widzę Eliasza jako obraz kamienia. Ta wizja jest bolesna, a sens tych obrazów jest dla mnie niejasny, Eliaszu. Chciałbym Cię prosić, byś mnie oświecił. Eliasz milcząc odwraca się i przechodzi na lewo. Salome wraca się w prawo w krużganku. Eliasz prowadzi mnie do jakiegoś jeszcze ciemniejszego pomieszczenia. Z sufitu zwisa płonąca czerwona lampa. Siadam znużony. Eliasz stoi przede mną oparty o marmurowego lwa w środku pomieszczenia. Czy boisz się? Twoja niewiedza ponosi winę za twoje nieczyste sumienie. Niewiedza jest winą, ale ty mniemasz, że dążenie do zakazanej wiedzy jest przyczyną twojego poczucia winy. Jak sądzisz, dlaczego tu jesteś? Nie wiem. Ugrzęzłem w tym miejscu, kiedy bezwiednie zatęskniłem za tym, czego nie wiedziałem. Tak więc jestem tutaj zdumiony, zbity z trupu, głupiec i ignorant. W Twoim domu doświadczam rzeczy cudownych, które mnie przerażają, z których znaczenie jest mi niejasne. Gdyby bytność tutaj była Twoim prawem, to jakże byś się tu znalazł? No, ogarnia mnie poczucie śmiertelnej słabości, ojcze mój. A wykręcasz się, nie możesz uciec przed swoim prawem. No, dalej jest przerażony, nie wie co robić. No, tutaj dalej. Chciałbym czytać ten urywek dialogu, bo Jung zwraca się do Salome. Ty, siostro, był to przerażający czar, o którym promieniujesz, owa bezziemna groza, jaką czułem wobec Ciebie przed Twoim dotykiem. Kto była naszą matką? Maria. Czy ci śni się mi piekielny sen? Maria naszą matką? Jaki obłęd czai się w Twoich słowach? Matka Zbawiciela naszą matką? Kiedy dziś przekraczałem Twój próg, przeczuwałem nieszczęście, biada mi. Spełniło się, postradałaś zmysły, Salome. Eliaszu, strażniku boskiego prawa, powiedz, czy to diabelski czar odrzucony? Jak może ona mówić coś takiego? A moje oboje postradziliście zmysły? Jesteście symbolami i Maria jest symbolem. Jestem zbyt zbity z trupu, by was przejrzeć. Eliasz, możesz nazywać nas symbolami również słusznie, jak symbolami możesz nazwać także twoich bliźnich, jeśli masz ochotę.
a my jesteśmy równie rzeczywiści jak twoi bliźni. Nie obalasz niczego i nie rozwiążesz przez to, że nazwasz nas symbolami. Strącasz mnie w okropne pomieszanie. Chcecie być rzeczywiści? Eliasz, z pewnością jesteśmy tym, co ty nazwasz rzeczywistym. Oto jesteśmy tutaj. Musisz nas przyjąć. Masz wybór. Jest to bardzo niebezpieczny moment dla Junga, bo jeśli on przyjmie ich jako rzeczywiści, to grozi mu opętanie z tymi wizjami. Będą jemu towarzyszyć nawet w świecie rzeczywistym i będzie gadał do nich. Ile ludzi ja spotkałem takich? Piszą do mnie czasami, właśnie napotkają moje wykłady i zaczynają mi mówić, no ja jestem z Jezusem, ja chodzę z Jezusem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I mają te wizje albo tamte wizje, zupełnie takie olbrzymie powodzi wizji. Ale to jest, ja muszę często pytać, czy ja nie mogę takim pomóc. Muszą znaleźć specjalistę, który z nimi będzie działać, bo to jest bardzo niebezpieczny moment, kiedy znajdziesz coś tak silnego, co mówi ci i próbuje ci wmawiać, że są rzeczywiści. A więc odrzuca ich. On biega od nich. I dalej, strona 20, ale zaczyna wtedy rozważać, co się dzieje i czym one są. I wraca do tego, co jest jaźń. I do tego, że bohater był zabity, że Siegfrieda nie ma i on musi odnaleźć swój własny głos i autorytet. I czytam tutaj, 199. Jeśli porzucasz twoją jaźń, to żyjesz nią w innych. Przez to stajesz się dla innych egoistą i tak ich oszukujesz. Wszyscy wierzą wtedy, że takie życie jest możliwe, ale jest to jedynie małpie naśladnictwo. Przez to, że ulegasz swoim małpim chęciom, zarażasz innych, gdyż małpa pobudza do małpowania. Tak zmieniasz siebie i innych w małpy. A więc to zdaje on sobie sprawę, że musi znaleźć swoją własną jaźń tutaj. I teraz strona 200 i czytam: żyć sobą. Żyć sobą znaczy być sobie zadaniem. Nie mów nigdy, że jest rozkoszą być sobą. Nie będzie to radość, lecz długie cierpienie, albowiem musisz stać się własnym stwórcą. Jeśli chcesz stworzyć siebie, to nie zaczynaj od najlepszego i najwyższego, lecz od najgorszego i najgłębszego. Dlatego powiadam ci, że żyć sobą budzi w sobie wstręt. Zbieg strumień życia nie jest radością, lecz bólem, gdyż to jest gwałt, który się gwałtem odciska winy, które niszczą to, co uświęcone. I teraz ja patrzę na chwilkę, musimy dojść do rozwiązania, to jest rozdział 11, bo tutaj to jest najważniejszy moment i warto spędzić parę moment z tym, co się potem staje. I to jest dalsza wizja
I w tym widzimy rozwiązanie tej całej sceny z Salome i Eliaszem. 3 noce później ogarnęła mnie ogromna tęsknota, by dalej przeżywać misterium. Wielki spór toczył się we mnie między zwątpieniem a pragnieniem. Ale nagle ujrzałem, że stoję na stromej skalistej grani w pustynnej okolicy. Jest oślepiająco jasny dzień. Nade mną na wielkiej wysokości widzę proroka. Jego dłoń czyni niechętny ruch, a ja rezygnuję z mojej decyzji wstąpienia ku niemu. Czekam na dole, spoglądając wyż. Spoglądam przed siebie, po prawej panuje ciemna noc, po lewej jasny dzień. Skała oddziela dzień od nocy. Po ciemnej stronie leży wielki czarny wąż, po stronie jasnej biały wąż, znowu te węże. Żądne walki podnoszą głowy przeciwko sobie. Eliasz stoi ponad nimi na wysokości, wtedy węże rzucają się na siebie i zaczynają się przerażające zmagania. Czarny wąż jest, jak się daje, silniejszy, biały ustępuje. Nad polem walki wznoszą się wielkie tumany pyłu. Patrzę i widzę, że czarny wąż wycofuje się, przednia część jego ciała stała się biała. Oba węże zwijają się i znikają, jeden w świetle, drugi w ciemności. Eliasz mówi, co zobaczyłeś? Ja. Ujrzałem walkę 2 potężnych węży. Wydawało mi się, że czarny pokonał białego, ale oto czarny wycofał się, a jego głowa i przednia część i ciała stały się białe. Rozumiesz to? Zastanawiałem się, ale nie mogę tego rozumieć. Czy ma to znaczyć, że moc dobrego światła jest tak wielka, że nawet ciemność, która stawia mi upór, zostaje przez nie rozjaśniona? Eliasz wznosi się przede mną na bardzo wielką wysokość. Podążam za nim. U szczytu zbliżamy się do muru, nad którym składają się potężne bloki. Jest to okrągła ściana kończąca się szczytem. Wewnątrz znajduje się wielkie podwórzec, a w jego środku ogromny blok skalny jak ołtarz. Na tym kamieniu stoi prorok i mówi: oto jest świątynia słońca. Przestrzeń ta jest naczyniem, który zbiera się światło słońca. Bardzo manicheiczny obraz, że tutaj słońce jest naczyniem, które zbiera światło i iskry, które uciekają od ziemi najpierw do księżyca i od księżyca przelewa się do słońca. To jest bardzo manicheiczne właśnie. No i dalej czytam strona 207. Ta wizja dalej idzie w ten sposób. Ognisty wieniec otacza kamień swymi promieniami. Ogarnia mnie lęk. Cóż widzę? Wielki, prymitywny, chłopski but. Stopa gwałtownika, która rozdeptuje całe miasto. Widzę krzyż. Zdjęcie z krzyża, opłakiwanie, jak okrutny jest ten widok. Już dość. Widzę boskie dziecko. W prawej ręce trzyma białego węża, w lewej czarnego. Widzę zieloną górę, a na niej krzyż Chrystusa, a ze szczytu góry płyną strumienie krwi. Nie mogę już patrzeć, to jest nieznośne. Widzę krzyż, a na nim Chrystusa, ostatniej godzinie męki. Wokół stóp krzyża wije się czarny wąż, obwinął moje stopy. Jestem jak zaczarowany i rozpościeram ramiona.
Zbliża się Salome, wąż owinął się wokół mojego całego ciała i moje oblicze to pysk lwa. Salome mówi, Maria była matką Chrystusa, czy to rozumiesz? Ja widzę, że przerażająca i niepojęta moc zmusza mnie, bym naśladował Pana w Jego ostatniej męce. Ale jakże mógłbym ośmielić się, by Maria nazwać moją matką? Salome, jesteś Chrystusem. Ja stojący rozpostartymi ramionami, jak ukrzyżowane moje ciało, ściśle opłata ohydny wąż. Salome, powiadasz, że jestem Chrystusem? Wydaje mi się, jakbym samotny stał na wysokiej górze, ze sztywno rozpostartymi ramionami. Wąż ściska moje ciało w swoich strasznych splotach, a krew niby krynica spływa z mojego ciała, ze stoków góry. Salome schyla się do moich stóp i obija je swymi czarnymi włosami. Długo leży u moich stóp, a potem woła, widzę światło. Rzeczywiście widzi je. Oczy ma otwarte. Wąż odkrywa się od mojego ciała, osłabiony leży na ziemi. Przekraczam go i klękam u stóp proroka, którego postać świeci jak płomień. Eliasz, dzieło Twoje się spełniło, teraz przyjdą inne rzeczy, szukaj ich niestrudzenie, a przede wszystkim wiernie zapisuj, co widzisz. To jest misterium Chrystusa. Parę rzeczy na zakończenie, bo czas nam ubiega. Nie mam wiele do komentarzy do tego, co się powstało. Pamiętajcie obraz Iona, który jest na krzyżu z głową lwa i obwijany wężem. I tutaj właśnie ta wizja przyszła do Jungu. I właśnie dalej Jung ma tyle do powiedzenia. Kiedy próbujemy żyć według ducha tego czasu, to duch głębi zmusza nas ku misterium Chrystusa, byśmy jej osiągnęli. A jeśli nie posłyszymy, to odgrywa się sprawa przez krwawą wojnę, przez samą ofiarą. I to się dzieje właśnie w ludzkości dzisiaj. W nas trzymamy te dwie zasady. Jest w nas logos, rozum i uczucie. I jeśli biegamy do jednej albo do drugiej, to jest sytuacja, gdzie jest jednostronność. I musimy trzymać te dwa zasady w sobie i trzymać ten balans. I nasza świadomość jest jedyna, która może trzymać ten balans. Uciekać do erosu, do uczucia, no to widzimy w listopadzie 11 Marsz Narodowców, widzicie to wtedy. To są właśnie te uczucia, które są puszczone tak wszędzie. I widzimy to na świecie i widzimy to, jak to powodują wojny, takie rzeczy. No i potem, jeśli jest zanadto rozum, to jest zupełnie jednostronny i jest rozum ślepy, bo nie ma przy nim uczucia, a więc musimy trzymać te jedne i drugie. Jeśli nie, to duch głębi to będzie żądał od nas właśnie
misterium Chrystusa, ukrzyżowanie, żebyśmy w sobie mogli, żeby jakaś wyższa siła mogła wyjść, która może połączyć te dwa. To, co Jung nazwał zasada transcendentalna, że to wtedy musi wejść w grę. Tyle chciałem wam powiedzieć, ale chciałem parę minut na dyskusję, a więc zapraszam.